Cześć, witam Was. Dzisiaj w kolejnym, drugim odcinku już podcastu, który ma własną nazwę, ma też własne intro, za co chciałbym serdecznie podziękować Kubowi Kosobuckiemu. Dzięki, Kuba. Myślę, że wyszło całkiem fajnie. No, zresztą sami ocenicie. Słuchajcie, kilka słów, o co chodzi w tym całym podcaście, bo to mieliśmy jeden odcinek przeprowadzony w formie rozmowy z Piotrkiem Bilonem. Podcast powstał z mojej inicjatywy, ale myślę, że będziemy go prowadzić po prostu razem z Piotrkiem. To znaczy, on będzie miał swoich gości, ja będę miał swoich gości. Jakby cały zamysł tego podcastu polega na tym, że chcemy mówić o IPSC, ale nie tylko o IPSC, czyli takich stricte strzeleckich aspektach tego sportu, ale chcemy do niego podejść kompleksowo. Dlatego gośćmi, którzy będą przez nas zapraszani do tego podcastu, nie będą tylko znani czy uznani strzelcy w IPSC, będą to też inni strzelcy, którzy wyróżniają się swoimi umiejętnościami, ale niekoniecznie znani są w IPSC. Ale też pośród gości pewnie znajdzie się parę osób, które w ogóle nie mają do czynienia ze strzelectwem, natomiast są fachowcami w po prostu swoich dziedzinach, czy to w trenowaniu motoryki, czy może w jakiejś psychologii sportu. Wszystko się okaże, zobaczymy, wyjdzie w praniu. Mam nadzieję, że przede wszystkim te treści odnajdą Wasze zainteresowanie. No i że będziemy mogli z tym pójść dalej. Okej. To wszystko dzisiaj już zdążyłem Wam powiedzieć, jeżeli chodzi w tych kilku słowach ode mnie. Zapraszam Was do rozmowy z moim drugim gościem, dzisiaj z grubej rury. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nagrywa się. Dobra, to się już kameruje. Wspaniale. Słuchajcie, naszym gościem jest dzisiaj niejaki Bartek Szczęsny, aktualny wicemistrz świata, aktualny mistrz Europy. No na koncie ma też kilka chyba innych drobnych osiągnięć. Znany również pod pseudonimami Dzik albo Rysiek, albo nie wiem ile tych tam pseudonimów jeszcze masz. Nie, Może jeszcze też. debil. Ale dzień dobry. A to nie znałem. No. Słuchaj Bartek, to jest drugi odcinek tego podcastu. W sumie to chcemy pewną rzecz odtworzyć. To znaczy nie wszyscy wiedzą, że ty byłeś u nas w Trójmieście. To było w październiku czy w listopadzie na szkoleniu z torów. Notabene bardzo fajne szkolenie, wszystkim gorąco polecam, bo ty to robisz cały czas tam rozumiem tam u was w Kobe, to będzie chyba się cyklicznie odbywać w strzelnicy Pawłów. Pewnie za chwilę do tego dojdziemy, ale tak, będę w Kobe jakby bazę sobie organizował do strzelania, współpracujemy z strzelnicą Pawłów i z klubem Kobe, więc tam jest mi też blisko tam, więc tam będę teraz większość zajęć różnorakich robił po prostu. Swoją drogą dzisiaj widziałem, że miałeś pobić rekord Wikinga. Tak, udało się. Ale ja się nie pytam, czy się udało, tylko jaki był wynik. 13,94. Nie mogło być inaczej. Więc spoko. Dobra, w każdym razie wracając do tego naszego meritum, ponieważ nie mamy zbyt dużo czasu. Mieliśmy taką fajną rozmowę, wziąłem cię na randkę do tego Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Jesteś najlepszym moim chłopakiem z Trójmiasta. Tak jest. No nie mów tak, bo Piotrek będzie zazdrosny, Bilon. Specjalnie tak powiedziałem. Tak czy inaczej, no mieliśmy taką no co tu dużo mówić. Z mojej perspektywy była zajebista rozmowa na temat mentalu w IPSC, nie? Zajebista. I ja stawiam taką tezę, bo chcę to odtworzyć, ale musimy jakoś do tego nawiązać, więc stawiam tezę, że w naszym sporcie mental to jest 60% sukcesu. Co sądzisz? Znaczy przede wszystkim tak, ja uważam, że dużo więcej. Pytanie jest tylko takie, na jakim poziomie strzeleckim jesteś. Ale wydaje mi się, że masz jakiś poziom strzelecki, jakiś poziom techniczny, którego nie przeskoczysz, a mentalem możesz to zepsuć. Czyli wywołanie tych swoich maksymalnych umiejętności wymaga od ciebie iluś tam mentalnie rzeczy. I zawody bardzo często wygrywa się albo przegrywa jeszcze przed oddaniem pierwszego strzału.
i można często zobaczyć, gdzie nie wiem, zawodnik orientuje się, że ktoś dołączył do jego klasy sprzętowej, wie, że jest potencjalnie jego przeciwnikiem i rozsypuje się jeszcze przed pierwszym torem. Na pierwszym torze sobie strzela Miss PT i już jest po prostu po nim i jest po poza zawodach. miarą. Tak, Po pod zawodach. warunkiem, że ten drugi wszystko utrzyma i się nie podnieci tym, że tak, tak teraz wygrywa, ale tak, spokojna głowa i ten mental. Ja bym nawet powiedział, że 70%. Oczywiście pomijam teraz dojście do pewnego poziomu umiejętności, no bo to jest. Rzeczy oczywiste, tak, jak najbardziej. Tylko chodzi mi o to, że jest naprawdę sporo zawodników, którzy na treningach mogą robić kurna, no takie numery techniczne, zagrywki trudne, Bill Drilla, sekunda 50, jakieś Ale inne rzeczy. to dotyczy nas wszystkich. To No, dotyczy nas no, no, wszystkich. no. Na treningu już dużo prościej. Nie ma najczęściej presji, chociaż ją można też sobie na treningu wywołać. Możesz sobie wziąć kumpla, kogoś, albo nawet kogoś, kogo nie lubisz, wziąć na trening i z nim trenować, żeby wywoływać tą presję. Możesz sobie zadawać zadania, ścigać się. Możesz sobie z Piotrkiem tworzyć nawzajem ćwiczenia. Czyli jeden trening przygotowujesz ty, drugi przygotowuje on, dzięki czemu ty nie jesteś cały czas w komfortowych dla siebie rzeczach, w komfortowych dla siebie ćwiczeniach i próbujecie się z tej strefy komfortu wyciągać. My nawet stosujemy ze Staszczykiem, z którym też często trenuję, czy z Tomkiem Hołbowskim, coś takiego, że wręcz się dojeżdżamy, wręcz podpuszczamy się i tak dalej, żeby jak najczęściej na treningach mieć kontakt z presją, z głupimi tekstami, wiesz, ze wszystkim, co się może... A, teraz to mnie na pewno pokonasz, wiesz, bo są zawodnicy, którzy podejdą do ciebie na zawodach taktycznie i powiedzą, ale widziałem ten tor, to tak strzeliłeś, ty chyba teraz to już mnie masz, nie? A ty w tym momencie robisz i kolejny tor strzelasz z 2 misami, nie? No właśnie, nie, bo oczywiście zakładam, że większość naszych oglądających, całe te setki, tysiące czy dziesiątki tysięcy ludzi, to będą ludzie, którzy strzelają IPSC, ale może też zdarzą się tacy, którzy nie wiedzą, co to jest IPSC i tu warto wspomnieć, że każdy tor strzelamy zasadniczo tylko raz, nie? Więc jakby jak się rozsypiesz psychicznie, to choćby 9 na 10 przypadków robisz wszystko elegancko, to jak ten 10 wypadnie ci źle, no to już zostaje wpisane nie? W wynikach. A druga sprawa jest taka, że takich torów powiedzmy na zawodach jest 12, czy na większych imprezach 24, 30 i Tak na każdym z tych torów masz jedno podejście i żeby wygrać zawody, wszystkie podejścia trzeba wykonać prawidłowo. Czyli na wszystkich tych podejściach trzeba się skupić, czyli masz tor, godzinę strzelania, tor, pół godziny czekania, kolejny tor, pół godziny czekania i musisz wywoływać to skupienie ad hoc. Dokładnie. Tak, Ma się pojawić w momencie, w którym ty chcesz, żeby się pojawiło, nie? Dokładnie, a druga sprawa jest taka, że wygrywa się zawody, oczywiście wygra ten, kto jest na każdym torze najszybszy, najcelniejszy, to jakby wynika z matematyki tego sportu, to jest jasne, ale wygrywa się zawody nie pieprząc torów. I teraz... No właśnie, fajną rzecz teraz powiedziałeś i nawet to mogę powiedzieć z dosłownie świeżego teraz mojego przebiegu. Tam mieliśmy w sobotę tutaj nasze lokalne lublewskie level 1. Pojechałem na te zawody w ogóle z takim przeświadczeniem, że no chcę parę rzeczy przetrenować, nie? W sensie... To w ogóle jest dobre podejście. To jest w ogóle dobre podejście na zawody niektóre. Tak. Zresztą też o nim mi powiedziałeś, jak się widzieliśmy w listopadzie. I tak sobie doszedłem do wniosku, że właśnie muszę to wypróbować. Natomiast są momenty, gdzie jesteś na tych zawodach, wiesz, co masz zrobić, ale się zapominasz, bo ci się włącza, nie? Ten taki chochlik, nie? Który mówi, ale musisz tam dojechać, kurna, nie? Tak. I wiesz, i nagle się okazuje, że na torze, który w zasadzie powinienem na spokojnie sobie przelecieć, w ogóle się nie napinać na nim, bo nie jest to mój konik akurat tam, nie wiem, była prawa ręka strzelana. Nie trenowałem i tak dalej. Wspiąłem się, chciałem szybko, bo wiedziałem, że będzie paru zawodników, którzy to strzelą fajnie szybko i nie chciałem od nich odstawać, nie? Źle. Czyli weszło ego, jeszcze zanim strzeliłeś tor, nie? Tak. I oni nawet niekoniecznie coś do ciebie powiedzieli, ale sama ich obecność spowodowała, że ty wyszedłeś z zadania, które miałeś. Gdybyś strzelił na swoim poziomie, to pewnie miałbyś 85-90% ich wyniku, co prawdopodobnie wystarczyłoby, żeby razem z innymi torami strzelić fajny całościowo wynik. Co, strzeliłeś 50?
Nie, tam było chyba 70%, już teraz Okej. nie pamiętam. No dalej Ale duża... to jest jakby jeden z przykładów, nie? Bo tam inne rzeczy to też tam coś chciałem przytrenować i to tam skopać, ale jakby to nieważne. Chodzi mi o ten aspekt tylko na tym torze, gdzie faktycznie ten mental mnie trochę podpuścił mnie samego, nie? I myślę, że to jest taki problem, z którym stykają się wszyscy, którzy zaczynają trochę bardziej poważnie podchodzić do imprezy. Absolutnie wszyscy, ja też. Na ostatnich zawodach, na których byłem, czyli zdaje się na indoorze, też złapałem się na tym, że miałem jakiś plan i w trakcie zawodów weszło rozluźnienie, tu kawka, tu popychanie kłopot ze Staszczykiem i nagle, wiesz, wchodzę na tor, nie zauważyłem, że jestem kolejny, byłem przygotowany z dupy do tego toru i wiesz, i jakiś mis, jakieś coś i nie zrealizowałem swojego planu, który miałem na 90% alf, nie? I to dotyczy wszystkich absolutnie. I trzeba bardzo dużo samokontroli, żeby to stosować. Ale dokończę jeszcze z tym wygrywaniem zawodów. Tak. Nie musisz wygrać wszystkich torów, żeby wygrać zawody. Powiem więcej, nie musisz wygrać żadnego toru. Tak jest. Ja w Tajlandii to drugie miejsce na Mistrzostwach Świata zdobyłem, wygrywając z 30 torów tylko 3. No właśnie, to jest fajne, bo z drugiej strony ja mogę powiedzieć o jakimś tam moim takim podejściu, które było, jak Graufel do nas przyjechał do Polski, był w Ostródzie, były zawody, no to miałem tam jeden taki tor, gdzie był Erik Graufel, potem był Nikodem Wysocki, może jeszcze z 1 czy 2 tory, gdzie byłem gdzieś tam w czubie, ale co z tego? Jeżeli miałem też 3 tory, gdzie na jednym byłem ostatni, kompletnie zawalony i 2 jeszcze takie, gdzie byłem trzeci od końca, czy coś w tym stylu. Więc finalnie byłem 14, żaden wynik. Bardzo często jest tak, że wystarczy ci 95-90% i twój poziom strzelania, tak. Ale w ogóle ty masz jakiś poziom strzelania, wyżej dupy nie podskoczysz. Jeżeli strzelasz Graufla 80% i nagle chcesz wskoczyć na 90%, to może się uda, może nie. I teraz na jednym torze, jak rzucisz tą kostką, jest 50% szans, że to się uda albo nie. Jak wyszedłeś ze swojej strefy komfortu, no okej, weszło. Ale statystyka mówi, że na połowie torów nie wejdzie. Nie? I fajnie jakbyś rzucał kostką pół na pół za każdym razem monetą do góry i za każdym razem był orzeł, tak jak sobie zaplanowałeś. No tak. Bardzo mi przykro, ale nie. Więc na zawodach strzelamy swoje umiejętności, a nawet bym powiedział, że takie 90-95% swoich umiejętności. Ja jeszcze trochę zwalniam na zawody, żeby mieć pewność, że będę strzelał alfy, bo w minorze znowu tak. inna rozmowa, ale musimy strzelać alfy i wygrywa zawody ten, kto nie popełnia błędów po prostu. Zgadza się. No, więc... Wiesz co, ja bym tak przeszedł teraz nawet tak od razu, bo ty tam tych historii, kurczę, miałeś całe multum, nie? Tam fajnie było posłuchać tego, jak ty pojechałeś najpierw na Pan American, na zawody, gdzie to było chyba pierwsze podium dla ciebie na level 4, co? Tak, zawody na Florydzie były pierwszymi, na których level 4, na których zdobyłem medal, no i od razu złoty. Jechałem tam przygotowywać się do Mistrzostw Świata, jechałem pobyć na Florydzie, bo to jest po prostu fajne, ale jechałem też zmierzyć się z Amerykanami, żeby zobaczyć, jak w stosunku do nich stoję, żeby ściągnąć sobie znowu z głowy ciśnienie, żeby nie wjechać na Mistrzostwa Świata. To było przygotowanie na Tajlandię, nie? Absolutnie tak, plus przygotowanie na Tajlandię też w sensie latania z bronią na inny kontynent, całej obsługi tego i tak dalej, przygotowywania się. Jak robisz coś często, to staje się to naturalne i cię to nie stresuje, nie? Więc to była dodatkowa rzecz. I wiesz, jechałem tam z takim nastawieniem, no przyjeżdża Brazylia, przyjeżdża Argentyna, są Stany, no kurde, wszyscy strzelają, tak? No trzeba się z nimi zmierzyć i okazało się, że dla nich IPSIK no nie jest taki prosty, bo oni są przyzwyczajeni do innego stylu strzelania. Tak jest. Oni są na wysokie hit faktory, celność ma mniejsze znaczenie, większe znaczenie ma szybkość. No i ostatecznie okazało się, że wyszedłem... Europejski styl zdominował Amerykę. Tak, że przyszedłem na wierzchu, wiesz, i podszedł do mnie na koniec zawodów Brazylijczyk i mówi, ty wiesz co, przyjechałem tu po swoje, patrzę, a tu jakiś Polaczek mi wyskakuje, ale wiesz, zachował się... Polaczek łajdaczek, no, żeś im ukradł po prostu. Podszedł, powiedział kim jest i tak dalej, Dawid się pośmiał, że wiesz, że się zdziwił, bo przyjechał po swoje, ale znowu powiedział, że rozsypał się przez to, że po pierwszym dniu zobaczył, że kurde, z 6 torów tego dnia strzelonych, tylko na jednym mnie dygnął. I kolejne dni po prostu głowa mu siadła i nie był w stanie ze mną konkurować, mimo że technicznie być może był na tym samym poziomie albo nawet wyższym.
i po prostu głowa mu nie puściła tego strzelania i próbował, widział, że po pierwszym dniu 5 torów w plecy, 1 do przodu, więc próbował cisnąć ponad swoje umiejętności. No tak. I te 50%, co wspomniałeś, pewnie mu się Tak. uruchomiło, ale nie w tą stronę, co on by sobie życzył. I wiesz, na koniec fajnie pogratulował i powiedział, że kawał dobrego strzelania i tak dalej, więc to było takie bardzo, bardzo miłe, nie? Zresztą się, że w sumie i tak już o tym rozmawiamy, ale to ten fajny smaczek był w tym, no, nie Popper Challenge, tylko shoot-off mieliście. Na Super Six shoot-off. Tak. Tak, no na dużych zawodach funkcjonuje też coś takiego po ostatnim dniu strzelania, że najlepsza 4, 6, 8, w zależności jak tam organizator wybierze, spotyka się na dodatkową konkurencję, czyli na shoot-off, gdzie razem strzelamy do poperów. I to jest zupełnie kolejny level. Pojechałeś w ogóle, nie? Ty sobie pojechałeś z tych zawodów już? Tak, ja pojechałem z tych zawodów, bo strzelałem w ogóle pre-match, bo miałem slot sponsorski i pojechałem sobie z 2 kumplami, jednym, który mieszka w Stanach, drugi, który ze mną przyjechał, nieważne. Pojechaliśmy sobie zwiedzać tą Florydę, trochę poimprezować, zobaczyć parki narodowe, wiesz, odstresować się. I tak wiesz, patrzymy po pierwszym dniu main meczu, kurde, ładnie idzie, po drugim ładnie, nie? No i czekamy ostatniego dnia na wyniki, tam ukrywali, w końcu wiesz, puszczają, patrzę, wiesz, wygrałem, nie? Więc jechaliśmy gdzieś autem, kazałem się zatrzymać, wyskoczyłem, zacząłem biegać jak pojebany, wiesz, po jakimś parkingu, w ogóle poślizgnąłem się, rozwaliłem kolano, a byliśmy jakieś 300 km od tego, więc szybko zmieniliśmy plany. Wiesz, ja się nie spodziewałem się, że mogę powalczyć może o podium, nie? Tak wiesz, patrzyłem sobie jak to przyjechał i tak szacowałem, że podium byłoby fajnie. No to wiesz, wychodzi, że po pierwsze medal prezydencki, a po drugie, że jestem zaproszony na ten shoot-off. No więc na prędko szukaliśmy w jakimś polskim sklepie na Florydzie, czy mają flagę, żeby w ogóle ją zabrać na to podium. I kupowaliśmy flagę gdzieś tam na szybko w polskim sklepie z kiełbasą. Pani miała dosłownie kiełbasę, ogórki i wiesz, i flagi. Polish sausage. Tak jest, no. I pojechałem na ten shoot-off. No, dojechałem tam hotel, coś tam rano shoot-off. No i wjechał mi stres, nie? I jako zwycięzca strzelałem z 6. zawodnikiem. No i wiesz, teoretycznie wychodzisz, powinieneś go zlać, nie? No bo on był 6, ty 1, więc wchodzi ci faktor stresu, mi wchodzi dość duży. No i strzelam, widzę, że go wyprzedzam, kątem oka widzę, że tam idzie gorzej ode mnie, no i pam, zmiana magazynka, ostatni popper, trafiłem, rozładowuje się, patrzę, a ten popper stoi. No i wiesz, dopiąłem magazynek, chcę strzelać, a tamten już i położył tego popera i był przede mną. Mówię, okej, no w porządku, przegrałem, jakby nic się wielkiego nie stało, dalej wygrałem zawody Pan American, spoko. No, szkoda tylko, nie? Szkoda, tak, szkoda, bo to fajnie wygrać dodatkowy medal. Schodzę z tego toru, wchodzi Czernigoj Robert, Słoweniec, który był drugi na tych zawodach i strzela tam z 4. Ta sama sytuacja, jest też po lewej stronie, tak jak ja, strzela i ten popper nie chce się położyć. No to Czernigoj przegrał, idziemy do sędziego, mówimy, słuchaj, ten popper 2 razy się nie położył, może trzeba go skalibrować. A nie ma kalibracji w trakcie shoot-offów, trzeba było więcej razy strzelić i byłoby okej. Okej, skoro tak, to dziękujemy i fajnie. No i tam wiesz, rozbieramy się z tego sprzętu, ale trzecia para i się dzieje to samo, nie? Znowu po lewej stronie gość przegrywa. Coś tam zaczęli gadać, reshoot całego tego. No i dobra. I wiesz, już cała ta sytuacja pozwoliła mojemu stresowi zejść i strzeliłem swoje już do końca, nie? I pojechałem, wszystkie pojedynki wygrałem i wygrałem też ten shoot-off ostatecznie. Ale znowu, moja diagnoza jest taka, że to głowa mi puściła po prostu po tym, jak już uznałem, że przegrałem. I pogodziłeś się z tym faktem, na totalnym luzie. I wiesz, pierwszy pojedynek z kolejnego razu bezbłędnie, po prostu blaszki, wszystko wiesz, wszystko powchodziło. Wiedziałem już, że ten popper trzeba strzelać kilka razy, więc załadowałem go, wiesz, do końca magazynka i weszło. No. Ale powiedz mi w takim razie, jak już startowałeś jeszcze w tym pre-meczu, nie? To jak do tego podchodziłeś? Bo właśnie tutaj widzę taki fajny punkt zaczepienia, że pojechałeś tam, mówisz, no dobra, może będzie podium, ale chcę się bardziej sprawdzić, nie? To było takie właśnie to, o czym rozmawialiśmy
z level 1 na przykład, powiedzmy na poziomie naszym krajowym, że jedziesz sobie tam coś stestować, tak? Że jak już troszeczkę już się obskoczyłeś tam i zależy ci na trójkach, to na jedynce jedziesz, trenujesz coś tam, chcesz to przetestować. U ciebie trochę wyszło tak, że ten Pan American pojechałeś do ziomków, tak? Chciałeś to zaliczyć, ten przejazd daleki i tak dalej, ale nie miałeś ciśnienia, czy miałeś trochę ciśnienia? Absolutnie. Możemy sobie opowiadać o tym, że Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa obu Ameryk to pojadę sobie na luzie. A gówno, wjeżdżasz tam, widzisz te banery, widzisz tych wszystkich ludzi, widzisz tych zawodników, wiesz, z całego świata i wjeżdża ci stres absolutnie. To w ogóle ja mogłem sobie planować, że chcę coś tam sprawdzić, a ostatecznie... No i jak tym zarządzałeś wtedy, powiedz mi? Znaczy, przede wszystkim stosuję kilka rzeczy. Pierwsza z nich to jest nauczył mnie tego pan Kijowski, on jest trenerem kadry narodowej w strzelaniach olimpijskich, mają siedzibę we Wrocławiu, więc z nim miałem okazję tam na początku swojej drogi rozmawiać i on nauczył mnie czegoś takiego, co się nazywa kotwiczenie. I kotwiczenie to jest wykonywanie, najprościej mówiąc, tych samych czynności przed startem. I to mogą być czynności dnia poprzedniego, to może być to samo śniadanie, to może być trening rano, rozgrzewka i tak dalej. Rutyna startowa. Słucham? Rutyna startowa może tak, też. Niech będzie rutyna startowa, ale potem, co ważniejsze, rutyna startowa już bezpośrednio przed startem, czyli zestaw ruchów nawet, które wykonujesz, czy czynności, które są zawsze takie same, dzięki czemu twój organizm dostaje informację, oho, to teraz będzie się działo, nie? I to jest jedna z rzeczy, którą stosuję, to brzmi trochę jak voodoo, ale absolutnie działa i pozwala się przygotować na ten wyrzut adrenaliny, który bezsprzecznie jest, jak sygnał timera wybrzmiewa, to jedni mówią, że to jest sygnał dla twojego mózgu, że twoje plany zostały zresetowane. Tak. Wiesz, to jest interdyscyplinarne też, nie? To nie tylko u nas, bo to nawet, nie wiem, w koszykówce tam było, pamiętam. Tak, to dotyczy każdego sportu. John Stockton się tam głaskał po twarzy na przykład, tak są dalej. ludzie, którzy czapkę poprawiają, którzy tak. trapią się po dupie, jakby są, wiesz, są różne sposoby. No i ja też mam swoją jakąś tam rutynę, którą robię i jakby nie będę o niej opowiadał, bo to nie ma znaczenia, jaka ona jest konkretnie. Po prostu to jest każdy musi mieć swoją po prostu. Tak, każdy musi mieć swoją. Ale ty tam jak już pojechałeś, no bo Pan American, to mówię, to był taki początek twojego pochodu, nazwijmy to, bo tak to trzeba nazwać. No wcześniej, bardzo mi miło. Wiesz, no wcześniej miałeś, owszem, szereg podiów w Mistrzostwach Polski, tam podia pewnie jakieś level 3 były w Europie, tak, gdzie startowałeś, no ale na level 4 pojechałeś, wiesz, to było pierwszy raz i tak dalej, nie, więc miałeś już to, porozumiem, nie wiem, inaczej, jaka jest twoja perspektywa na to, jak patrzysz? Czy to było tak, że przez tych szereg lat, co sobie startowałeś na początku na podwórku naszym, potem zacząłeś jeździć właśnie gdzieś tam do Czech, czy na Słowację, czy tak dalej, to tam sobie to wyrobiłeś, tą rutynę? To jest ten czas potrzebny, czy raczej było coś takiego, co wiesz, wtedy już sobie tam, owszem, wcześniej wygrywałeś, ale no, weszło na wysoki poziom, nagle coś stryknęło? Znaczy, wiesz co, to nie była moja pierwsza level 4, bo ja strzelałem w 2016 Mistrzostwa Europy na Węgrzech, strzelałem Mistrzostwa Świata we Francji i strzelałem Mistrzostwa Europy w Belgradzie. A jakie oceniasz w ogóle tam te starty? W sensie takim... Mało były świadome. Skończyłem, nie chcę teraz cię skłamać, ale 29, 27... Ja sobie odnotowałem, słuchaj. I 11 chyba odpowiednio, jakoś tak. Nie pamiętam. 11 chyba w Belgradzie, 27 we Francji na Mistrzostwach Świata. Jest. Mistrzostwa Europy 2017, 27 miejsce w produkcji jeszcze. Tak, tak. Potem miałeś Mistrzostwa Europy 2019, 15 miejsce w standardzie. Tak, ale 11 wśród Europejczyków. Tak. Nawet pamiętam, przeczytałem, słuchaj, przygotowałem się do tej rozmowy, wyobraź sobie. I jesteś dziennikarzem, jesteś po prostu... w Milmagu przeczytałem wywiad z tobą historyczny, tak. Tam stawiałeś sobie 10. miejsce jako twój taki cel, nie? Ale rozumiem, że jakby po zawodach byłeś niezadowolony, bo to się nie udało, czy raczej... Wiesz co, marzyła mi się ta pierwsza 10, wyszedłem 11, czy byłem... był lekki niedosyt i lekkie plucie sobie w brodę, szczególnie, że na tych zawodach pre-match, który też wtedy strzelałem, zorganizowano inaczej niż main match i strzelaliśmy
12 torów dziennie zamiast 6, co na takich dużych zawodach przeszkadza. Tak. W sensie łatwiej jest się skupić przez 6 torów niż przez 12. Tak. Więc to był jakiś tam minus, no ale wybrałem ten primerz, no to wybrałeś sobie obiad, to teraz go żyj. Jakby tak było, nie? I więc wracając do tego, to nie były moje pierwsze tego typu zawody, już wiedziałem, z czym to się je, znałem jakby ten stres, ale faktycznie ostrzelanie się i ilość zawodów, które strzeliłem, spowodowało, że mogłem się nie stresować, albo się stresować mniej. I teraz, ja nie pamiętam, który był rok 17 albo 18, z Marcinem Gałązką i Scylią Pawlik zrobiliśmy pierwszy maraton strzelecki, które teraz maratony uskuteczniamy co roku. I to jest zwykle taki wyjazd, że wyjeżdżamy w piątek rano, spotykamy się, wyjeżdżamy, strzelamy jakiś pre-match, jakichś zawodów gdzieś. Wtedy to był chyba jakiś Borowiec w Szczecinie. Potem przyjechaliśmy gdzieś pod Łódź na sobotę na kolejne zawody. Niedziela kolejne zawody gdzieś w Warszawie. W poniedziałek trening zrobiliśmy sobie, poprosiliśmy Dominika Górskiego, żeby z nami zrobił trening i on nam zrobił w Warszawie w poniedziałek ten trening. We wtorek, był wtorek, środa były na przejazd. Następnie w Estonii zawody na 40 torów. Czekaj, Baltic Storm? Już tego nie ma, nie? Nie, już nie ma. Przez czwartek, piątek te 40 torów. Powrót w sobotę na Litwie, 12 torów sobie strzelimy level trójkę. I na koniec na niedzielę na Dojebundę, na TAS, na 12 torów, na jakieś level 1 czy tam na 10. I wiesz, i kończyło się tym, że mamy po tym tygodniu czy 9 dniach, że mamy strzelone, ja nie wiem ile torów, 80, wiesz, coś tego typu, wystrzelane jakieś 3000 sztuk amunicji. Byłeś chyba zbyt zmęczony, żeby myśleć o tym, czy cię stresuje dany tor. Ale wiesz, absolutnie, w którymś momencie złapałem się na tym, gadam z Cyjną i tak wiesz, ubieramy się, mówię, Cyjna, gdzie my jesteśmy? Na Litwie. Aha. Ile tu jest torów? 12, okej. Zaczynasz od długiego, okej, no to jedziemy. Wiesz, jakby przestają, to jest tak jak z jeżdżeniem samochodem, jak jeździsz samochodem na początku, jak zrobisz prawo jazdy, to musisz się zastanawiać, gdzie idzie stopa, jak ręka tam na tę gałkę zmiany biegów i tak dalej. Jeszcze nie włączasz kierunkowskazu, tylko wycieraczki, to potem no, jesteś doświadczonym kierowcą, no, wiesz, jedziesz, rozmawiasz przez telefon, w międzyczasie konsultujesz się z żoną na siedzeniu pasażera, jedną ręką jesz bułkę, jeszcze zmieniasz... Dojeżdżasz pod chatę i nie pamiętasz, jak przejechałeś całe. Tak, jeszcze zmieniasz radio i wiesz, i jeszcze zdążysz się wkurwić na jakiegoś kierowcę, że coś tam zrobił źle na drodze, nie? Więc i wszystko to zrobić bezpiecznie. I trochę jest tak samo, że ilość zrobionych zawodów, ilość startów, ilość tych razy, jak jesteś pierwszy na długim torze, ilość tych razy, gdzie przegrałeś, wygrałeś tor, powoduje, że możesz z tym przejść do porządku dziennego. I my w tym 17 albo 18 roku strzeliliśmy, no ja nie pamiętam, 52 albo 54 zawody w jeden rok. Weekendów jest 54, nie? Więc strzelaliśmy 2-3 zawody w weekend, każdy praktycznie. Jeździliśmy po całej Europie, po świecie lataliśmy na te zawody i było tego bardzo dużo. I po tym sezonie po prostu, po takiej intensywności, jakby wjeżdżasz w level trójkę, jak dzik wjeżdża w sosnę. No, więc to na pewno pomaga, ale znowu, możemy sobie opowiadać takie rzeczy i potem wjeżdżasz na Mistrzostwa Świata i jeszcze wiesz, tak jak, Grecja to jest fajny przykład. Wjeżdżamy na Grecję i wiesz, byłem po drugim miejscu na świecie, nie? Więc przed wyjazdem, gdzie bym nie pojechał na zobowiązania są, nie? Albo oczekiwania. Absolutnie. Każdy, kto mnie spotykał przed wyjazdem, wiesz, klepał po plecach, no, teraz to ich pokażesz, nie? Teraz to ich tam dojedziesz. Ja sobie myślę, tempa pało. Zwłaszcza, że trzeba zauważyć, że w Tajlandii wyprzedził cię tylko Taj, tak? Chyba? Dobrze? No właśnie, czyli jakby... Taj, tylko Filipińczyk, ale tak. Filipińczyk, okej, ale jakby chodzi o to, że Azjata. Więc tak. w Europie, no to jest... I rasisto! Azjaci nie są wszyscy tacy sami. Tak, serdecznie pozdrawiam Ciena. Ty poznajesz Ciena? Dobra, nie ważne. Presja, którą ludzie na mnie wywierali w wiadomościach, wiesz, powodzenia, jedziesz z nimi i tak dalej. Wiesz, ja się starałem nad tym panować, ale stres jest niesamowity. Pewnie większość was zna to uczucie, jak jedziemy na zawody, wchodzimy na pierwszy tor i ręka odłożona do kabury robi... Nie? Tak jest. Są Mistrzostwa Europy w Grecji, które mam wygrać, bo wszyscy powiedzieli, że mam je wygrać.
wchodzę na pierwszy tor i moja ręka pierwszy raz od dawna robi wiesz, dostaję tego stresu i ja sobie z tym poradziłem znowu na kilka sposobów. Jeden z nich był taki, że użyłem sobie w głowie, wiedząc, co moi główni rywale strzelają, bo się z nimi pojedynkowałem, brałem udział w zawodach z nimi wielokrotnie w Europie, bo był to Czech Jakub Marks i właśnie Słoweniec Robert Czernigoj. Spodziewałem się, że może jakaś dzika karta wyskoczyć, to jest zawsze, ale na to nie masz wpływu. Ale ich dwóch znałem, wiedziałem, co strzelają i mówię sobie, okej, każdy z nas może wygrać te zawody. To będzie kwestia głowy i dnia, że będę pierwszy albo trzeci. I wjeżdżając z taką perspektywą, nie miałem wobec siebie, albo zmniejszyłem oczekiwania wobec siebie, mimo że chciałem wygrać te zawody, nie zrozumie źle, wiesz. Nie. To chodzi bardziej o to, że takim manewrem psychologicznym zdjąłeś taką za dużą presję, którą mógłbyś na siebie nakładać, Tak. gdybyś cały czas się koncentrował tylko na tym, że kurna, musisz ich wszystkich zlać i masz być pierwszy, bo tak, nie? Dokładnie, więc to zadziałało super. Do tego ułożyłem sobie plan i ten plan układaliśmy wspólnie i z Tomkiem właśnie Chłobowskim i ze Staszczykiem, którego serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiamy Bartka. Mój misiu kolorowy. Big Barta, tak jest. Tak. I plan był taki, że po pierwsze chłopaki jadą tam, zobaczyć mistrzostwa, ale jadą mnie wspierać i to nie da się tego przecenić. To, że oni, że oni byli tam po to, żeby mi było dobrze, nie są tu pełne dwuznaczności, to naprawdę pomogło. I teraz wiesz... Właśnie, bo to jest fajny aspekt, o którym ty mówisz, o którym też żeśmy rozmawiali wtedy w listopadzie, że sport jest w teorii indywidualny. Owszem, mamy też klasyfikację drużynową, właśnie chłopaki startowali z tobą w drużynie Klasika, zresztą zakończyliście te zmagania też na podium, na 3. miejscu, no właśnie. Drugie było na wyciągnięcie ręki, niewiele zabrakło, co nie zmienia faktu, że jakby team grał na twój wynik też, nie? Tak, jak najbardziej. I wiesz, i wszystko było do tego podporządkowane po prostu, żeby to działało dobrze, ale więcej. Jakby miałem założenie mentalne, że strzelam swoje, nie śpieszę się, robię punkty, a to moi przeciwnicy mają popełniać błędy. No ale teraz dochodzimy... I powiedz o tym jednym, co tam cię właśnie... Ktoś cię tam podpuszczał, że musisz... Tak, dokładnie. Teraz wiesz, jest pierwszy dzień strzelania, kończę kapeniuniunie, piczykłak za Robertem Czernigojem. Marks jest gdzieś tam troszeczkę w tyle. Dobra, idzie dobrze, strzelamy dalej. Drugi dzień i kończę 2% za nim. Nie? I podchodzą do mnie zawodnicy inni z Europy i mówią, no słuchaj, teraz to musisz gonić, nie? Teraz to 2% ci uciekł, ale wiesz, jest twój. Dawaj, dojedziesz go, nie? No i zasiali mi w głowie to ziarno. Zatrute ziarno. Wracamy do hotelu, no i wiesz, mówię chłopakom, kurde, że może faktycznie jak tacy zawodnicy mówią, że muszę gonić, to może faktycznie. A Staszek, po prostu widzę jego minę, on mówi, szczęsny, tępy chuju, co ustaliłeś, że co strzelasz? Punkty. Kto strzela błędy? Oni. No, to jebnij się w łeb i kieliszek cipuro i spać. Tak nie? jest. No i faktycznie jakby postawił mnie do pionu z powrotem na ścieżkę, którą Dał obrałem. ci plaskacza na twarz, ale takiego otucającego cię właśnie, żebyś kurczę nie zdryfował. Masz robić swoje, nie? Tam jeszcze jakoś było tak, że było dużo czasu w ogóle do kolejnego dnia zawodów i z kolei z Maćkiem Podsiadło, rozumiesz, przegraliśmy cały wieczór w Heroes and Might of Magic 3, żeby nie myśleć o wyniku, tylko wiesz, odstresować głowę i super, dziękuję, bo to było naprawdę potrzebne. Wiesz, zastanawiałem się, czy moje krasnoludy rozwalą szkielety, nie? A nie A to jest świetne, bo ja ci powiem, może nie wszyscy wiedzą, ja też byłem na tych Mistrzostwach Europy, miałem tam jakieś swoje ambicje, swoje plany, ale pojechałem sam. I po prostu jak ty zacząłeś wszystko opowiadać, że tu trzeba to zrobić, tam żeby być tam, no nie wiem, warto mieć kogoś, kto jest z tobą w teamie strzelań. No, ja miałem Andrzeja Choczyka, owszem, fajnie, ale jakby nie byliśmy później po zawodach też razem, tylko ja mieszkałem sam, zupełnie.
Słabo. No, nie Znaczy, było ja, dobrze. ja jestem zwierzęciem stadnym i ja potrzebuję ludzi, w związku z czym mieszkaliśmy razem w wynajętym dużym domu w 4 czy 5, w 6 nawet. Bo jeszcze był Kicia, jeszcze był Wojcieszek No. i jeszcze był Mikes. Tak, i właśnie dzięki temu wy żeście się jakby potrafili wszyscy sobą zająć, a nie, że właśnie się zacząłeś, siadłeś i na przykład zacząłeś się zastanawiać, jak strzeliłem dzisiaj i co zrobię jutro i Znaczy, niepotrzebnie... Poczekaj, bo robiliśmy też takie rzeczy, robiliśmy sobie też odprawy. Wojcieszek był odpowiedzialny, jako że jest tam wkręcony mega w trening fizyczny, był odpowiedzialny za nasze rozgrzewki poranne, za rozciąganie, za pracę z pistoletem do masażu i wiesz, i robiliśmy sobie nawzajem masaże tym pistoletem. Mieliśmy basen w domu, więc pływaliśmy, tak, to nie były masaże odbytu, robiliśmy sobie na zmianę, gotowaliśmy, ktoś był, wiesz, każdy miał jakieś Tak, zadanie. ale to wszystko było zaplanowane. To było zaplanowane z góry. Dokładnie. Te osoby nie były przypadkowe. Myśmy byli też wcześniej w Grecji w tym samym domu na zawodach w maju. Kanal Challenge. Więc to są osoby sprawdzone, że tak powiem, z mojej perspektywy. To nie były osoby losowe. I nie mówię tutaj, że wiesz, że ta czy inna osoba mi nie odpowiada do mieszkania z nią w hotelu. Tylko wiedziałem, że po prostu nie będzie żadnego konfliktu, że wszyscy gramy na jedną rzecz i że jakby, wiesz, najmniejsza rzecz możecie wyprowadzić Synergia. Tak, najmniejsza rzecz możecie z równowagi wyprowadzić w momencie, kiedy jesteś cały czas na granicy, nie? Tak. Wróciliśmy z tego 3. dnia, po tym jak mi Staszczyk dał płaskiego i wyszedłem o 2 punkty, wiesz, 1 Charlie nad Czernigojem i jestem pierwszy. No i wjechała zupełnie nowa presja. Już teraz możesz to wygrać. Nie? I Jeden dzień cię tylko. 6 torów raptem, tak? Tak, ale miałem przerwy chyba 20 godzin czy 20, dużo, bo strzelałem 3. dzień rano, jakoś tam wcześniej, 7 czy 6 i ostatnią zmianę strzelałem w ostatni dzień. Więc długa była ta przerwa i wiesz, i znowu granie w Heroesa, ściąganie gdzieś spacer na plażę, tutaj do basenu, tu jakieś głupotki, nie? I cały czas coś. No ale odkładam się grzecznie 22 do łóżka i już myślałem, że zapanowałem nad głową, że odłożyłem głowę, zamknąłem oczy, a mój mózg, możesz to wygrać. Ja mówię, No tak. I cały czas trzeba było te myśli gdzieś odganiać i zacząć ten kolejny dzień znowu w pewnej strukturze. Mieliśmy strukturę dnia nawet, do tego stopnia, że była pobudka, było śniadanie, była poranna rozgrzewka, wiesz, poranne rozciąganie. Ileś tam rzeczy po prostu się działo, które po prostu robiliśmy razem. My też jesteśmy trochę pierdolnięci, bo słuchamy też tej samej playlisty. Tej samej playlisty jadąc na strzelnicę, a wjeżdżając na obiekt musi lecieć Mineral Fiuta Nocnego Kochanka. W ogóle nie ma wjeżdżania z inną piosenką. Jakby to po prostu... Nie, ale my wjeżdżamy na strzelnicę zawsze, wiesz, naładowani energią pozytywną, śpiewamy, drzemy ryja po prostu wszyscy, śpiewając tą piosenkę na wjeździe. No i wiesz, wjechaliśmy na te zawody, strzelamy tory, nie? I znowu, cały czas byłem tylko nastawiony na to, że zbieraj alfy, nic się nie liczy, tu i teraz, ten strzał, ta tarcza. No i wydarzyła się rzecz niespodziewana, bo jesteśmy na ostatnim torze. To jest moja ulubiona historia. Po prostu. I nie wiem, czy, no może nie wiecie, ale Kicia nagrywał z tych zawodów live'y na profil Double Miss Academy. Pewnie dalej tam są do obejrzenia, więc możecie sobie to zobaczyć. I jest ostatni tor. Ja wychodzę strzelić swój ostatni tor i Kicia, który jest z tyłu, opowiada właśnie, co się dzieje. No ja za chwilę będę się ładował, jeszcze resetują tor, ja robię ostatnie przejście i Kicia zaczyna mówić, a ja wszystko słyszę, że słuchajcie, jemu nie chciałem mówić, bo by się jeszcze zestresował, ale jak nie spierdoli tego toru, to wygra te mistrzostwa. Pozdrawiamy Kicie. Z Kicią sobie porozmawiałem na ten temat. To a propos efektu synergii i tego, że nikt nic nie odwali, nie? Ale
odwołałem się bardzo szybko do znowu techniki, którą gdzieś tam poznałem z internetu, o której ostatnio rozmawialiśmy. Tak, Nie pamiętam nazwiska gościa, ty jesteś lepszy w nazwiska, ten od łucznictwa. Zaraz go znajdę, tak, ja go znajdę, bo ja go gdzieś tu mam. I znalazłem gościa, który specjalizuje się w łucznictwie i opracował technikę o zamkniętych pętlach, w naszym umyśle otwartych. Jakby polecam odnośnik do tego, może byśmy przypięli. Ja to wrzucę, tak, ja wrzucę Pod to filmem. koniecznie pod ten W każdym filmem, razie on stosuje technikę myślenia o technice, którą masz do wykonania, a nie o efekcie, najprościej mówiąc. I dokładnie to zacząłem robić. Zacząłem myśleć o tym, jak chwycę pistolet, jak moja dłoń wystartuje po sygnale timera do pistoletu, jak się połączą dłonie, jak potem zobaczę przyrządy, wycisnę spust i przeniosę wzrok na kolejną tarczę. Jakby Tak. myśląc o... Jewel Turner. O, dziękuję. I No. on swojego syna wytrenował w ten sposób do poziomu niespotykanego do tej pory na świecie w łucznictwie. Z tego co pamiętam, gość na 3 wielkich zawodach z rzędu strzelił 60 strzał, jedna po drugiej, wszystkie w dziesiątkę. Ja nie wyobrażam ta sobie, dziesiątka była taka wielkości pensa, ja nie wyobrażam tak? sobie, Tam, jaka jest presja, jak tenta. strzelasz 60 strzałę. Tak. Nie? Wiesz, w każdym razie, oni stosują tą technikę, ja też ją gdzieś tam podpatrzyłem i ją stosuję i udało mi się uspokoić. Chociaż ona jest też trudna, to trzeba od razu tutaj powiedzieć, dla strzelców dynamicznych, bo no, w strzelectwie statycznym ona dużo łatwiej ją zaadaptować, nie? A w strzelectwie Ale dynamicznym... ja ją stosuję typowo przed startem, nie? No i udało mi się uspokoić w każdym razie. Zrobiłem jeszcze swoje kotwiczenie, wystartowałem, strzeliłem bez błędów ten tor, może nie najszybciej na świecie, ale bez błędów. Wystarczająco dobrze. Tak jest. No i mogliśmy gdzieś 20 minut później odtrąbić sukces, bo przyszły pierwsze wyniki i okazało się, że kończę zawody 1,5% jeszcze przed Czernigojem, ale to nie dlatego, że ja tak dużo lepiej strzeliłem od niego. To on trzeciego i czwartego dnia popełnił błędy i strzelił w sumie za 2 dni 6 misów, gdzie wcześniej nie miał żadnego, albo może jednego. Nie? Mental. Tak, No mental. bo przecież ja uważam, to jest człowiek, który nie misuje, nie? Uważam, że na tych zawodach on technicznie był ode mnie lepszy. Mhm. Gdyby mu głowa puściła, to by mnie zlał. Ale nie puściła. Nie? I stąd uważam... 70% twoje. 70%, tak. I uważam, że jadąc na te zawody technicznie był lepiej przygotowany niż ja. No dobra, a powiedz mi w takim razie, bo wiesz, tu fajnie rozmawiamy, było wszystko przygotowane, ludzie grali pod ciebie, ty grałeś w Heroesy, miałeś tego tam Jewela Turnera przesłuchanego, ale ile czasu ty poświęcałeś na ten trening mentalny, nie? No bo wiesz, wiadomo, że każdy, kto myśli o mistrzostwie Europy czy świata, już o Eriku Graufelu nie będę tutaj wspominał, bo on nam mówił na jednym szkoleniu, że on przed Mistrzostwami Świata to 2000 sztuk dziennie wywala i to tak jest przez 2 tygodnie przed Mistrzostwami Świata, pomijając jeszcze, że wcześniej też dość intensywnie strzela, ale 2000 sztuk amunicji to jest kurna niesamowita ilość. To jest jedno, ale możesz wywalić pewnie te wiatra, ale jak sobie w głowie nie poukładasz, to tak jak już ustaliliśmy, no nie pyknie. Jak to trenowałeś? Znaczy, przede wszystkim tak, żeby strzelać na światowym poziomie, musisz być pierdolnięty na punkcie tego sportu. Kropka. Nie, obojętnie jakiego sportu. IPSC jest moim życiu priorytetem. Dostosowałem do tego bardzo wiele aspektów swojego życia i po prostu ja budzę się, myślę o IPSC, zasypiam, myślę o IPSC cały czas. Czasami jeszcze o Piotrku Bilonie też myślisz? O tak, to jest jakby, ale to jest połączone. A, tak, dobra. Więc to jest pierwsza rzecz. W związku z czym no, ja przygotowując się do mistrzostw trenowałem codziennie, ewentualnie 4 razy w tygodniu, do tego treningi fizyczne, fizjoterapia raz w tygodniu, żeby ciało mogło się zregenerować do tego raz w tygodniu. Gdzie ten mental? Saunowanie. Poczekaj. No. Gdzie ten mental? Ja de facto nie trenowałem mentalu, tylko starałem się traktować zawody w roku mistrzostw tak, jak będę jako twój trening mentalny. Jak mistrzostwa, więc w tym sensie trenowałem mentalnie, nie? Że przygotowywałem się, albo myślałem o tym, jak będę podchodził, jak będę myślał o torze, jak będę, dobra, teraz ten tor, Staszek mnie brał, ten tor to są mistrzostwa, jesteśmy na treningu, nie? Ten tor, to ci tu teraz ustawiłem, to są mistrzostwa i masz to strzelić tak jak na mistrzostwach. To jest, jak teraz to strzelisz tylko 2 alfy, nie, tylko 2 Charlie, to wygrasz. Jak nie strzelisz, to Czernigo cię zlał.
Nie, i w tym sensie robiliśmy. Okej, a jak miałeś taką sytuację, że on ci narzucał tą presję, no to strzeliłeś, albo no pewnie było kilka takich sytuacji, że ci nie wyszło. Absolutnie. I to potem? Co z tym Robimy robiłeś? kolejny tor. Ten tor już był. Robimy kolejny i jedziemy dalej. Znowu, pewna powtarzalność, pewna ilość powtórzeń powoduje, że zaczynasz, ale znowu, jeżeli on mi tym Czernigojem mnie szczuł przez jakiś czas, no to przestawało działać, nie? To musiał wymyśleć, jakby trzeba wymyśleć cały czas nowe sytuacje stresowe. Robiliśmy tak, że wchodziliśmy na trening i dobra, tor na 40 strzałów bez rozgrzewki i jedziesz i teraz już, spóźniliśmy się, ubieraj się, szybko, nie? Jakby cały czas dodatkowy faktor stresowy. Tak. To w tym sensie. No, ja bardziej przygotowanie mentalne realizowałem w ten sposób, że pojechaliśmy w maju na te zawody. Mieliśmy ten sam hotel, znaliśmy strzelnicę. To samo zrobiłem w Tajlandii. W Tajlandii też byłem wcześniej, też wiedziałem, jak tam się podróżuje, jak się je. Jakby to wszystko było przygotowane. Na Afrykę, na Mistrzostwa Świata też planuję pojechać w tym roku, pojechać na Mistrzostwa Afryki, żeby w 2025 być przygotowanym do tego, jak w tym RPA-sie funkcjonuje, jak się je, czy będą do mnie strzelać, czy będą do mnie strzelać na ulicy, czy nie, i tak dalej, nie? Ale wiesz, do poziomu tego, że wiedziałem, że dom, do którego jedziemy jest, może nie jest idealny, ale wiem, jaki on jest, nie? To jest dla mnie... To już był komfort. Bo tak? wiesz, wiedziałeś, co tam będzie w tej Grecji. Tak. Nie? Już, nie było takiego, możemy sobie wmawiać różne rzeczy, ale jak jedziemy w nowe miejsce, to nasz organizm jest wystawiony na stresor. Tak. I organizm się będzie stresował, Absolutnie. nawet jeżeli ty uważasz, że się nie stresujesz. No, tak. Ja przepraszam, muszę podpiąć ładowarkę, bo zaraz... Dobra. Sekunda. No i to jest dla mnie, w moim przypadku, to jest przygotowanie mentalne, że pewien spokój wynikający z powtarzalnych rzeczy. W ogóle to jest wszystko mało seksowne, wiesz, to jest... Pojechał do tego samego hotelu, wiesz, jakby... Ale no mi to dało... Jeżeli ludzie tego nie rozumieją, to lepiej, jeżeli chcą się rozwijać, żeby to szybko zrozumieli, że pewne rzeczy, żeby osiągnąć sukces, i to niezależnie, czy to jest IPSC, czy to jest jakikolwiek inny sport, czy nawet codzienne chodzenie do roboty jakieś tam, to żeby gdzieś dotrzeć, to trzeba czasami odbębnić to, co trzeba zrobić po prostu, i to doprowadzić się do sukcesu. Nie? Ostatnia rzecz z mentalu, a raczej znowu z pewnego spokoju. Nie wszyscy wiedzą, ale no mam 2 dzieci małych, 4 i 2 lata, i ostatnia rzecz to jest to, co zrobiła dla mnie moja żona w trakcie wyjazdu i przed wyjazdem, czyli zdjęła ze mnie bardzo dużo rzeczy związanych z dziećmi, że mógł się przygotowywać przez ten ostatni czas i strzelać, może nie 2000 dziennie, ale w ostatnich 10 dniach czy 14 to było 1000 dziennie, że mógł to wszystko realizować. Ona pozwoliła na to, że mogłem spokojnie wejść w te zawody, a na miejscu ona nie dzwoniła do mnie z informacją, że dziecko ma katar, że jest chore albo że w przedszkolu się coś wydarzyło, bo wiedziała, że ja i tak jej nie pomogę na odległość, a wrzucenie mi tego tematu może mnie dodatkowo zestresować, nie? Więc byliśmy tam przez te, już nie pamiętam, 14 dni czy 12 z chłopakami w tej Grecji i jakby wszystko wzięła na siebie, wszystkie stresy związane z takim codziennym życiem i obsługą 2 dzieci, co jest... No to jest wyzwanie. No. Daj spokój w ogóle. Ja mam 3 dzieci, też wiesz o tym, także... No. I wiesz, no dokładnie, wiesz jaka to jest robota, a przy 3 to ja sobie nie wyobrażam, więc jakby okej. Ale wiesz, w pracy ułożyłem też tak, żeby nie ma mnie, po prostu nie dzwońcie i nic wam nie załatwię, jest przetarg, nie podpiszę wam go i jakby koniec, nie? Nie mam pańskiej kurtki, co mi pan zrobi? No. Dokładnie. Nie? I to jest taki ostatni, a może pierwszy nawet aspekt, że ten aspekt rodzinny, domowy, pracowy był ułożony i to bardzo po nas widać, po strzelcach. Wiesz, miałem taką sytuację, że kiedyś tam jeden z zawodników na mojej sekcji, którego już znałem dość dobrze po jakimś tam pół roku czy roku uczestniczenia w cotygodniowych zajęciach, przychodzi mi i zaczyna strzelać jakieś, wiesz, zupełnie rzeczy nie takie, jak powinien. I mówię, ty, nie będę imienia wymieniał, żeby nie Tak. nie zaspoilerować go, nie ujawnić. Ty, ale... Powiesz mi później, żebym mógł też... Dobra, wiesz, to dobra. Wszystko w porządku, nie? Mówi, właściwie to nie, rozwodzę się. No. I nie da się dobrze strzelać,
bez zaplecza, bez spokoju w domu i spokoju w pracy. Nie ma dobrego strzelania, jak masz w pracy rozpierdol. Wiesz, Albo w domu. dokładnie i to tutaj już jest z grubej rury, nie? Ale to ile razy mieliśmy tak nawet z Piotrkiem, jak trenowaliśmy we dwóch, że wiesz, że ja na przykład nie mogę się wstrzelić, albo widzę, że on kurna po prostu taką srakę strzela, że nie można na to patrzeć, to od razu wychodzi, nie? Od razu wiadomo, że tam coś, nie wiem, coś się w firmie zrobiło takiego... Pokłócony z żoną, coś nie wyszło. Dokładnie. Jakby, No. nie ma wtedy dobrego strzelania, więc to jest jakby ostatni, no, moje przygotowanie, ale i jej przygotowanie tak naprawdę do mojego strzelania, nie? Więc Tak. znowu, moje życie jest ułożone tak, że moja żona jest moim największym fanem, jeżeli chodzi o strzelanie i ona mnie nie tylko wspiera, tylko mnie wykopuje z łóżka, jak rano nie chce wstać na trening, nie? I Tak. jakby to nie jest wsparcie, to jest 100%, 120% jest po prostu ze mną i do tego jeszcze wykazuje się zrozumieniem sportu, jakby wzięła sobie za punkt honoru, że ona zrozumie, o co tu chodzi, więc ja mogę wrócić do domu po zawodach. Jak ona się pyta, jak było na zawodach, to ja jej tłumaczę, ile strzeliłem Charlie, na którym kiwaku, czy on był, wiesz, z dolnym położeniem, czy nie, miałem jakiś problem, a jakby rozmawiamy o tego typu rzeczach. A ona nie strzela, nie? Do tego. Ona nie strzela, tak. Nie strzela, a mimo to wie, o co chodzi, nie? Wie, o co dokładnie chodzi i wiesz, my tam ciśnie. A ile delt strzeliłeś? 3. Miało być bez delt, wiesz. No właśnie. Więc to też jest fajne i to daje wiem, że to nie jest typowe po prostu, bo widzę, że ludzie, bo słyszę, wiesz, że rozmawiają ze swoimi żonami i jest takie, no, zawody, fajnie, wracasz, aha, no, fajnie. I to jest znowu, może nie element przygotowania, tylko ja zbudowałem swoje życie z nią też w ten sposób, dzięki niej, może tak, że No tak. ona to rozumie, chce to rozumieć i chce brać w tym czynny udział, nie? Ale warto też chyba zauważyć, że, sorry, że ci wejdę w słowo, że żeby jakby, wiesz, zwracamy się z tym przekazem tutaj z tego podcastu do wszystkich, żeby coś sobie z tego wyciągnęli, żeby oni sobie nie pomyśleli w taki sposób, że ola Boga, to kurde, jak mam tutaj zacząć wygrywać wiesz, w lokalnych swoich zawodach, to muszę powiedzieć, tam zalecieć też szybko do swojej żonki i powiedzieć, słuchaj, rozwodzimy się, znajduję sobie strzelającą dziewczynę. Tak. Że to wszystko jest kurde proces, nie? Że wiesz, że to nie było tak. Proces. Po drugie, musisz sobie odpowiedzieć, jak mówię, klasyk na jedno, ale to zajebiście ważne pytanie. Co chcesz w życiu robić? I teraz, jeżeli za 5 lat chcesz być mistrzem świata, no to sorry, ale rozwodzisz się z żoną, która nie wspiera cię w strzelaniu i znajdujesz taką, która cię będzie wspierać i od dzisiaj jesteś codziennie na treningu i codziennie suszysz. Jeżeli odpowiadasz sobie na pytanie, czy chcesz być mistrzem Polski za 5 lat, to poziom tej trudności sobie dostosowujemy, a jeżeli chcesz wygrać zawody w Lublewie, no to może nie, bo tam są dobrzy zawodnicy, ale powiedzmy dobra, nie będę wymieniał miast. W Inowrocławiu chcesz wygrać zawody, przepraszam strzelców z Inowrocławia, to pewnie wystarczy, że będziesz chodził 2-3 razy na strzelnicę i świadomie robił treningi i to będzie ok. Nie? I w ciągu roku, 2 dojdziesz do poziomu. I żeby sobie narzucić taką konsekwencję żelazną, tak? A jeżeli odpowiedziałeś sobie na to zajebiście ważne pytanie, że chcesz się bawić strzelaniem, to zajebiście i rób to i baw się nim, tylko nie stawiaj sobie wymogów, że teraz wygrasz Mistrzostwa Polski, bo się będziesz wkurwiał. No. To jest tak proste, nie? Że Tak cel musi być adekwatny do tego, co ty możesz, na co ty możesz sobie pozwolić finansowo, czasowo, czy twoje ciało ci pozwoli na to, nie? To jest no tak, no też jest ważne. No, więc absolutnie nie, no wiesz, ja w tym, jak zacząłem strzelać w 2013 czy 2014, powiedziałem sobie, że będę mistrzem świata, no nie zostałem jeszcze, ale będę o to walczył i od tego czasu po prostu to cały czas jest mój priorytet. No właśnie. I musimy przerwać, bo są krzyki, dochodzą z góry, więc jeżeli ty chcesz, to ja mogę jeszcze o 22 do ciebie dołączyć, jak ich uśpię. Wiesz co, zrobimy inaczej. Ja proponuję, że to, co jest nagrane teraz, to już jest fajny materiał, który ma prawie 50 minut. Ja nie chcę też na początek jakby wrzucać 2-godzinnych materiałów, bo ja wiem, że my byśmy mogli pierdzielić, nie? To zróbmy pożegnanie po prostu. Tak jest, więc tutaj wszyscy macie zalajkować, czy tam jak to się tam mówi, bo nie wiem, jeszcze tego tak nie czuję tego na tym YouTubie, ale dziękuję Tobie, Bartek, w imieniu wszystkich, dziękuję również, że zgodziłeś się na tą rozmowę.
Fajnie, że ci się chce. Fajnie, że chcecie się robić taką rzecz, więc wszystkich zachęcam, żeby to rozsyłać. Nawet niekoniecznie to ze mną, ale po prostu fajnie, że robisz coś takiego i fajnie, że możemy nasz sport pokazywać i rozwijać, więc dzięki wielkie, że po prostu chcecie to robić, bo nie ma w Polsce ludzi, którzy to robią. A jak zechcesz jeszcze się kiedyś ze mną umówić na rozmowę taką na tym podcaście, to jak będą chętni też, a myślę, że będą, to ja jestem chętny. Jak najbardziej jestem do dyspozycji, możemy omówić inny temat, bo wiesz, polizaliśmy trochę, wyszło 50 minut, Tak. polizaliśmy trochę temat, a jest tego pewnie jeszcze więcej nawet w tym temacie. Tak, jak najbardziej. A to jest tylko jeden aspekt. Może i te 60 czy 70%, ale tak naprawdę te pozostałe 30% to też jest kupa rzeczy do omówienia, nie? Chociaż zachęcam, żebyś też, wiesz, innych zawodników popytał. Myślę, że Dominik Górski Nie, ja już mam, się wypowie, bo jak wiadomo, ma parcie na szkło ogromne. Jeszcze Posio jest dogadany, także tutaj... Marcin Tausiewicz by się skusił, wiesz, może jeszcze paru innych zawodników, czy zawodniczek warto by było podpytać. Myślę, że będą... Dopiero startujemy, na pewno będę chciał to jeszcze dalej pociągnąć. Myślę, że się rozwinie. Zobaczymy. Dziękuję bardzo. Dzięki. Trzymaj się. Cześć.